Cześć wszystkim! Dzisiaj, moi drodzy, będziemy sobie robili jaja ze sztuki. Jaja, rozumiecie, bo Wielkanoc. Rany, frędzlo, naprawdę. Ja rozumiem, że suchary, ale weź chociaż zachowaj jakiś poziom. No dobra, okej. W takim razie w przyszłości postaram się żartować nieco kreatywniej niż bazując tylko na sformułowaniu robić sobie jaja. Dzisiaj będę przerabiać słynne obrazy na wielkanocne wersje. Tak, z jajem. I słuchajcie, te słynne obrazy, które wszyscy znamy, one zdobyły uznanie nie bez powodu. Albo są wykonane jakąś innowacyjną, niezwykłą techniką, albo autor był bardzo imponujący, albo kryją sobie jakąś naprawdę intrygującą historię. Więc jak to jest, że kiedy słyszymy chociaż jedno słowo na ich temat, to już chce nam się spać, już chrapiemy donośnie. To wszystko wina suchych faktów. I nie mam tutaj na myśli sucharów, które wszyscy uwielbiamy, tylko tego, że historia, która stoi za tymi obrazami i w ogóle wszystko o tych obrazach, to co jest nam przekazywane, jest po prostu okropnie nudne. A przecież wiecie, że ja i nuda to są dwie rzeczy, które ze sobą zupełnie nie współgrają. Dlatego przejdźmy do tego tematu. Na pierwszy ogień wrzucimy Mona Lisę, czyli chyba najbardziej znany obraz na całym świecie. I ten obraz namalował Leonardo da Vinci. Leonardo DiCaprio. Zawsze mam tak, że Leonardo da Vinci. Poczytałam trochę na ten temat i dowiedziałam się, że Lisa była żoną pewnego mało znanego właściciela sklepu z jedwabiami. Da Vinci przekonał jej męża, aby zamówił obraz przedstawiający ją z jej portretem i spędził 4 lata malując ją. Rozumiecie? 4 lata nad obrazem. A ciekawe jest to, że potem odmówił sprzedaży tego obrazu i woził go potem ze sobą przez całe swoje życie. Brzmi to trochę, jakby się ktoś tutaj zakochał. Po śmierci malarza obraz został sprzedany na królewski dwór i tam pewien kustosz postanowił go utrwalić. I zrobił to tak nieudolnie, że po jakimś czasie lakier osłabił kolory i na dodatek jeszcze, kiedy wysechł, to popękał i pozostawił taką sieć szczelin. To jest niesamowite, że wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak ten obraz wygląda teraz, a wystarczy sobie wyobrazić, że on wyglądał, nie wiem, totalnie inaczej. Był o wiele jaśniejszy, miał bardziej wyraziste barwy, inne trochę barwy, bo było tam więcej niebieskiego. No i nie był cały popękany, no nie? Rany, naprawdę trudno jest sobie to wyobrazić. I możecie spytać, okej, tylko czemu ten obraz był taki ceniony w tamtych czasach? No nie przedstawia on jakiejś bogatej, wspaniałej damy, tylko jakiegoś takiego niskiego pochodzenia, na ubraniu nie widać nic takiego niezwyczajnego, więc czemu ten obraz jest taki sławny? Przede wszystkim ze względu na technikę wykonania oraz na niesamowite tło. Da Vinci ustawił za modelką obraz, który jest namalowany z perspektywy lotu ptaka, natomiast modelka siedzi tak w takiej perspektywie centralnej, czyli to jest zupełnie coś innego, takie rozwiązanie, które w tamtych czasach było totalnie innowacyjne. Powodów popularności tego obrazu jest oczywiście o wiele więcej, ale wydaje mi się, że właśnie te dwa są najciekawsze. A tutaj widzicie moją wersję uproszczoną, w moim stylu i z jajem. Drugi obraz to Narodziny Wenus i ten obraz stworzył Sandro Botticelli. Podobnie jak poprzednie dzieło, o którym opowiadałam, to również pochodzi z epoki renesansu. Narodziny Wenus nie zostały namalowane z myślą o wielkich salonach, tylko raczej do takiej wiejskiej rezydencji. Na to przynajmniej wskazuje płótno, na którym powstał obraz. Czyli wciąż szacun za dobre zlecenie, ale z drugiej strony szkoda, że miał zawisnąć w takim miejscu wypoczynkowym. Jak to się więc stało, że ten obraz tak bardzo zasłynął na całym świecie? Nie udało mi się znaleźć szczegółów, a jedynie takie poszlaki świadczące o tym, że ludzie zachwycili się stylem Botticellego. Tą taką lekkością emanującą z tego dzieła, tym, że jak się patrzy na ten obraz, to ma się wrażenie, jakby to był
sen, wszystko jest takie miękkie i łagodne i w ogóle ta bogini Wenus przedstawiona w taki niesamowicie inspirujący i zapadający w pamięć sposób. Albo po prostu ludzie się zajarali golizną i tyle. No, ja za golizną nie przepadam za bardzo, więc co nieco tam ukryłam i dodałam element z jajem. I teraz obraz naszego rodaka, chluby Polski, Jana Matejko. Swoją drogą gościu był w połowie Czechem, ale poczuwał się, że jest Polakiem i był patriotą. Ciekawe jest to, że był on skrzywdzonym i smutnym artystą, zanim to się stało modne. Jego matka zmarła, kiedy miał 7 lat. I od tamtej pory tak naprawdę mało kto się nim interesował. Jego ojciec zupełnie lał na niego i też w ogóle nie akceptował jego zainteresowania sztuką. Nawet jak w dzieciństwie sobie złamał nos, to nikt się tym nie zainteresował i przez to nos mu się krzywo zrósł. A na przykład w szkole dzieciaki się znęcały nad nim. Jego życie zaczęło się układać dopiero w wieku 26 lat i to wszystko za sprawą tego, że zaczął osiągać sukcesy w sztuce. Ja tak przeglądałam teraz obrazy Matejki i ze smutkiem stwierdziłam, że większość z nich kojarzę dlatego, że widziałam z nimi memy. To jest naprawdę dołujące! Zdałam sobie sprawę z tego, że nawet jak miałam sztukę w liceum, taki przedmiot, to w ogóle nic nie pamiętam z tych lekcji, przede wszystkim dlatego, że nauczycielka nie potrafiła mnie jakoś zainteresować tym tematem. A szkoda, bo sztuka naprawdę może być mega ciekawa. I weźmy na przykład ten obraz, Stańczyk, a właściwie pełen tytuł to Stańczyk na dworze królowej Bony po utracie Smoleńska. Przedstawia błazna, którego jako jedynego stać na powagę w tym niepoważnym świecie. Błazen przejął się utratą Smoleńska, rzeczą naprawdę tragiczną dla Rzeczypospolitej, a wszyscy inni ludzie na dworze bawią się, śmieją i są beztroscy. Ciekawostka, twarz błazna to twarz Matejki, on tutaj namalował swój autoportret. Ciężko mi było przerobić ten obraz na coś śmiesznego, ponieważ te emocje tak bardzo do mnie przemawiają, tak mnie poruszają. Widać u niego taki niepokój i smutek i dezaprobatę dla działalności władców. Może dlatego, że ja podobnie się czuję, myśląc o tym, co się dzieje obecnie z naszym krajem i co robi władza. Ale obiecałam sobie, że nie będę mówiła na tym kanale o polityce, dlatego już więcej nic na ten temat nie powiem. Dla jasności, ten odcinek nie miał na celu próby dorównania wielkim artystom albo, nie wiem, poprawienia ich prac. Nie. Chciałam po prostu powiedzieć trochę o tych obrazach z taką domieszką humoru, żeby może Was zainteresować. Mam nadzieję, że mi się to udało. Chciałabym, abyście do następnego odcinka spróbowali narysować po swojemu jakiś słynny obraz i też, żebyście poczytali trochę na jego temat. O jednym obrazie. Pracę wysyłajcie na olsikowa@gmail.com, a ja postaram się wstawić jak najwięcej tych Waszych rysunków do następnego odcinka. Tylko nie zapomnijcie się podpisać. My widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45, tylko nie przegapcie tego odcinka, ponieważ za tydzień ogłoszę coś naprawdę niesamowitego, nad czym pracowałam od wielu miesięcy, więc koniecznie bądźcie wtedy ze mną. Okej. To już wszystko na dzisiaj, trzymajcie się i pa!